Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj lecimy na pokładzie linii Helvetic z Zurichu do Wrocławia na pokładzie nowego Embraera 195E2. Jest to drugi test tego modelu samolotu na kanale. Pierwszy był z linii lotniczej KLM i będzie on podlinkowany w prawym górnym rogu. Nasz lot to LX1376, odlatuje o godzinie 12, ale numer gate'u będzie wyświetlony dopiero po 10:20. Ma to na celu oczywiście rozproszenie ludzi po terminalu i poprawienie wyników sprzedażowych w punktach handlowych i gastronomicznych. Lotnisko w Zurichu jest duże, przestronne, jednak dobrze oznakowane. Ma bardzo dużą ofertę gastronomiczną i wolnocłową. Ludzi na terminalu jest bardzo mało. Ma to związek trochę z cały czas trwającą pandemią koronawirusa. Mamy wiele miejsc do siedzenia, jest kilka placów zabaw. Jak dla mnie jest to trzecie najlepsze lotnisko po międzynarodowym porcie lotniczym w Dubaju i po lotnisku w Amsterdamie. Co dla mnie jest wielkim plusem, z okna terminala mamy świetny widok na płytę postojową i pas startowy. Gate B3, z którego odlatuje nasz samolot, jest oddalony od głównej strefy wolnocłowej. Z głównego punktu terminala trzeba przejść kilka do kilkunastu minut. Dochodzimy do strefy odlotów, w której realizowane są loty dla linii Helvetic. To dobry moment, żeby powiedzieć kilka słów o Helveticu. Teoretycznie lot został zakupiony przez linię Swiss na pokładach linii Swiss, jednak jest realizowany przez Helvetic. Linie Swiss oraz grupa Lufthansa są partnerami Helvetic Airways, stąd loty różnymi liniami na tym samym bilecie i dlatego jesteśmy tutaj na pokładzie Helvetica i mamy świetne porównanie, ponieważ poprzedni lot był wykonywany na pokładzie Airbusa A321 Swissu, a teraz mamy Embraera 195E2 Helvetica. Teoretycznie jest to inny typ samolotu, ale możemy sobie łatwo porównać ten hard product, który nie będzie taki sam, ponieważ nasz Embraer jest roczny, a Airbus A321, co można zobaczyć w filmie, który też jest na kanale, no niestety już swoje lata miał. Boarding rozpoczyna się punktualnie, jest on realizowany autobusem, co wydaje się lekko dziwne, nietypowe, dlatego że wszystkie nasze loty grup Lufthansa, bo do grupy zaliczany jest Swiss, a Helvetic jest partnerem Swissa, były realizowane przez rękaw, ale tutaj mamy autobus, do niektórych to może być minus, do niektórych plus. Podróż do samolotu zajęła kilka minut. Różnica w stosunku do Polski tutaj w autobusie. Do autobusu wsiada bardzo mało pasażerów. Zachowane są wszelkie środki bezpieczeństwa covidowego. Obsługa bardzo mocno zwraca uwagę na maseczki i jest zachowany dystans. W Polsce w przypadku boardingu autobusowego jest to zazwyczaj upychanie, ile pasażerów się zmieści, żeby puścić jak najmniej tych autobusów. Jesteśmy na pokładzie nowiutkiego samolotu, wita nas obsługa i rozdaje chusteczki do dezynfekcji. Fotele są w układzie 2-2. Przed nami startuje Airbus A320 linii Edelweiss, której test będzie w sierpniu na kanale, dlatego zapraszam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę. Za nami na start czeka Airbus, również A320 Swissa. Startujemy do Wrocławia, lot potrwa około 2 godzin.
recenzję fotela. Miejsca na nogi jest bardzo mało. Ja mam 178 cm wzrostu, a już nie było mi tak wygodnie jak w Swissie, do którego bardzo dużo będziemy się odwoływali na tym rejsie, czy tak jak w Lufthansie. Przed nami znajduje się, co ciekawe, nierozsuwany stolik. Bardzo ładna instrukcja bezpieczeństwa. Instrukcja związana z COVID-em, pierwszy raz widziałem takie coś na pokładzie. Torebka ze Swissa oraz menu pokładowe również dokładnie takie samo jak w Swissie. Nad głowami standardowo nawiew klimatyzacji oraz lampka. Fotel odchyla się niestety bardzo mało, można powiedzieć, że nieznacznie, ale z drugiej strony Embraer 195 realizuje tylko połączenia na krótkich trasach. Pod fotelem mamy aż 4 złącza USB, ale żadnego gniazdka do ładowarki, tak więc telefon podłączymy, ale laptop już nie. Łazienka jest bardzo czysta i to w niej widać, jak nowy jest to samolot. Wszystko jest czyściutkie, bardzo płynnie, działa bardzo ładnie, no i obsługa dba o czystość. Widzimy ekran do obsługi oświetlenia kabiny oraz kuchnię. Od obsługi dostajemy butelkę wody i czekoladkę, oczywiście z linii Swiss, co pokazuje, jak blisko jest linia Helvetic i Swiss i tak naprawdę jak bardzo los Helvetica zależy od Swissu. Nowoczesna kabina w Sky Interior wygląda naprawdę bardzo dobrze. Mam uwagę do obsługi, która nie wydawała się zbyt profesjonalna i była niezbyt miła. Przed startem wydawało się, jakby nie panowali nad kabiną. Nie byli w stanie usadzić pasażerów, kilkukrotnie liczyli osoby na pokładzie. Podczas lotu nie byli zbyt mili, nie było z nimi większej interakcji. I tutaj widać, jaka jest różnica między Swissem a Helveticiem. Obsługa jest największym minusem dla Helvetica. W porównaniu do świetnej obsługi z poprzedniego lotu Swissem, wypadają naprawdę bardzo słabo. Po 1,5 godzinie podchodzimy do lądowania we Wrocławiu. Czas na małe podsumowanie. Lot był w tym przypadku kontrastem między świetnym, nowoczesnym, rocznym samolotem, a niemiłą i wydającą się być niekompetentną usługą pokładową. Jeżeli miałbym wybrać między lotem Swissem a Helveticiem, myślę, że jednak wybrałbym Swiss. Cena jest zazwyczaj ta sama, ponieważ bilety w 99% pasażerowie kupują przez stronę Swiss lub Lufthansa, a jednak ten soft product, czyli to, nie to, co widzimy na pokładzie, tylko to, jak w stosunku do nas zachowuje się obsługa, co my czujemy, dla Helvetica jest znacznie gorszy niż dla Swissu. Linię Helvetic można porównać na przykład do Lufthansa City Line czy do KLM City Hopper. Jednak i w przypadku KLM-u i w przypadku Lufthansa nie ma aż tak dużej różnicy między jakością personelu obsługi na ich lotach. Tutaj niestety rozgraniczenie jest dość spore. Na lotnisku we Wrocławiu wszystko przebiega bardzo sprawnie, na bagaże czekaliśmy kilkanaście minut, obsługa bardzo sprawnie sprawdzała dokumenty covidowe. Dziękuję za oglądanie filmów, zapraszam do subskrypcji, zostawienia komentarza oraz do oglądania kolejnych filmów.